podstawowych metod udostępniania materiałów studentom jest utworzenie strony, na której możemy umieścić dowolne teksty, ilustracje czy filmy. Natomiast co jeśli potrzebujemy udostępnić wiele stron, które są powiązane ze sobą, tematycznie na przykład? W takim przypadku możemy skorzystać z zasobu o nazwie książka, który po prostu składa się z wielu stron powiązanych spisem treści. Czyli mamy stronę pierwszą, Góry w Polsce, tytuł całej książki to jest Dla miłośników górskich wędrówek i po zapoznaniu się ze stroną pierwszą studenci mogą, klikając na linki w menu bocznym, w menu spis treści, przechodzić przez kolejne strony. Zauważmy, że strony w książce mogą mieć strukturę hierarchiczną, czyli możemy mieć strony oraz podstrony. Ta struktura hierarchiczna jest tylko dwustopniowa, możliwa do stworzenia, czyli nie możemy tworzyć podstron. Dodatkowo zwróćmy też uwagę, że w książce oprócz nawigacji za pomocą spisu treści możemy też na kolejne strony książki przechodzić klikając na linki następny lub poprzedni i wtedy też będziemy przechodzili na kolejne strony. Natomiast tutaj trzeba uważać, żeby rozróżnić linki przechodzące pomiędzy stronami książki, a linki prowadzące do kolejnej aktywności w kursie lub do poprzedniej aktywności w kursie. Ze względu na to, że w pierwszym momencie studenci mogą nie zorientować się, że dokument, do którego wchodzą, tak naprawdę nie jest stroną, ale książką składającą się z wielu stron, na pierwszej stronie książki warto jest dodać jakąś informację, która będzie mówiła o tym, że kolejne strony możemy przeglądać używając na przykład tego spisu treści po prawej stronie. Jak stworzyć taki zasób typu książka i na co powinniśmy zwrócić uwagę, konstruując książkę? Po włączeniu trybu edycji, oczywiście we właściwym module, klikamy Dodaj aktywność lub zasób. Z menu Zasoby wybieramy typ zasobu Książka i dodajemy oczywiście nazwę naszej książki. Opis, który tutaj wprowadzimy, może być widoczny na stronie głównej kursu, jeśli zaznaczymy opcję poniżej, wyświetl opis na stronie kursu. Jest to miejsce na wstawienie informacji na temat książki, a nie samej treści książki. I tak naprawdę to wystarczy, kiedy klikniemy Zapisz i wyświetl, zaczniemy dodawać kolejne strony książki. Za chwilę jeszcze wrócimy sobie tutaj do tych opcji, żeby zwrócić uwagę na najważniejsze z nich, natomiast w tej chwili już kliknijmy Zapisz i wyświetl i możemy wprowadzać pierwszą stronę. Pierwszą stroną naszej książki jest strona zatytułowana Góry w Polsce. Wprowadzamy treść tej strony. Oczywiście w tym miejscu możemy również wstawiać filmy, zdjęcia, nagrania audio i klikamy Zapisz zmiany. Żeby teraz dodać kolejną stronę do naszej książki, w spisie treści klikamy plus przy stronie Góry w Polsce i wprowadzamy treść drugiej strony i tytuł rozdziału czy tytuł strony i znowu zapisujemy zmiany i możemy wprowadzać kolejną stronę. Kolejna strona będzie stroną zawierającą informacje na temat Morskiego Oka, czyli znowu klikamy przy stronie Tatry, klikamy Dodaj nowy rozdział, wklejamy informacje, które chcemy, żeby się pojawiły na tej stronie, wstawiamy tytuł naszego rozdziału, natomiast skoro Morskie Oko ma być pod stroną strony Tatry, zaznaczamy opcję podrozdział. I w podobny sposób możemy wstawić kolejny podrozdział, czy kolejną podstronę w naszej książce, czyli znowu klikamy Dodaj nowy rozdział, wklejamy treść lub wpisujemy
wpisujemy tytuł rozdziału, zostawiamy zaznaczoną opcję podrozdział i zapisujemy zmiany. I jeśli w tej chwili będziemy chcieli wprowadzić stronę, która już nie będzie podrozdziałem, tylko ponownie będzie główną stroną nadrzędną, to po kliknięciu dodaj nowy rozdział po stronie rysy i po wpisaniu treści tej strony oraz kiedy wprowadzimy tytuł strony, wystarczy wyłączyć opcję podrozdział i zapisujemy zmiany i ponownie stworzyliśmy stronę, która jest nadrzędna w hierarchii tej książki. Zauważmy, że istniejące strony w książce możemy przesuwać względem siebie w górę i w dół używając ikon strzałek. Możemy wrócić do edycji tych stron, klikając kółko zębate, usunąć daną stronę. Możemy też wybraną stronę ukryć, jeśli na przykład książka już powinna być dostępna dla studentów, ale wybrana strona jeszcze jest przez nas opracowywana cały czas, więc możemy taką stronę w przygotowaniu zostawić w formie ukrytej. Kiedy teraz wyłączymy tryb edycji, to będziemy mogli zobaczyć, jak nasza książka wygląda w widoku dla studentów. Zobaczmy teraz jeszcze, jakie dodatkowe opcje możemy zmienić w książce i jakie to będzie miało efekty. Zauważmy w tej chwili, że w spisie treści strony są numerowane, czyli mamy strony 1, 2, 3 oraz podstrony 2, 1, 2, 2. A jeśli chodzi o nawigację w ramach książki, to mamy te malutkie strzałeczki niepozorne, pozwalające nam przechodzić na następną stronę w książce lub ewentualnie wrócić na stronę poprzednią. Jeśli teraz wrócimy do edycji ustawień książki i w zakładce Wygląd zmienimy formatowanie rozdziału na przykład na wypunktowanie, a styl nawigacji zmienimy z obrazy na tekst, to zauważmy, jak się to zmieniło. Mamy teraz listę wypunktowaną, a nie numerowaną ze stronami i oprócz strzałek pokazujących następną stronę w książce mamy również opis, że ta następna strona to jest Morskie Oko, a poprzednia strona to jest Góry w Polsce. Więc w tej chwili dzięki takiej modyfikacji tego menu znajdującego się na dole i na górze książki, myślę, że będzie to bardziej przyjazne dla studentów. I ostatnia rzecz dotycząca wyglądu książki, na którą warto zwrócić uwagę, to tytuły stron. Nasza książka nosi tytuł Dla miłośników górskich wędrówek i strona, na której się aktualnie znajdujemy, jest to strona Tatry. I jak widać, nazwy stron znajdujących się w tej książce są krótkie, dzięki czemu wszystkie nazwy zmieszczą się na pojedynczym wierszu w spisie treści. A co można zrobić, gdybyśmy chcieli mieć tytuły stron dłuższe, takie, że być może byłyby za długie na umieszczenie w spisie treści? W takim przypadku można w ustawieniach książki, znowu w sekcji Wygląd, zaznaczyć opcję Niestandardowe tytuły. I wtedy, uwaga, zauważmy, że zniknął w tej chwili tytuł Góry w Polsce, zniknął tytuł Tatry, nie ma tych tytułów bezpośrednio nad treścią strony. Natomiast kiedy włączymy tryb edycji i wejdziemy w edycję tego naszego dokumentu, którejś strony, to możemy wprowadzić tytuł własny. Czyli na przykład gdyby tytułem miało być Tatry, najwyższe pasmo górskie w Polsce, a nie po prostu Tatry, to wtedy dzięki temu, że zaznaczyliśmy opcję własne tytuły, możemy taki tytuł stworzyć samodzielnie tutaj wewnątrz treści książki, tej konkretnej strony w książce, natomiast tytuł pojawiający się w spisie treści umieszczamy w polu tytuł rozdziału i dzięki temu tytuły stron będą się różniły od tych tytułów, które są użyte w spisie treści. Te tytuły w spisie treści mogą być krótszymi wersjami tych pełnych tytułów.